I jesteśmy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pogadam o tym, co tam fajnego wydarzyło się w świecie kultury, show biznesu, ogólnie mówiąc krótko albo krótko ogólnie, jak wolicie. Co tam w chorym łudzie. Dzisiaj tematów rzeczywiście mamy bardzo, bardzo dużo, bo tematem głównym naszego odcinka to będą maliny, bo rozdano złote maliny, panie i panowie. Ale pomówimy sobie również o Złotych Orłach, bo również te nagrody rozdano. Będzie coś dla fanów gier, bo powiem wam, co się dzieje na Xbox Game Passie w marcu. Co tutaj dalej mamy? Tak, Punisher powraca do MCU, więc będzie o tym jak najbardziej. Kilka słów gorzkich, ciekawych, no na pewno ciekawych od szefa Disneya również będzie odnośnie Marvela. Będzie o nowym serialu animowanym Batmana, czyli Batman Caped Crusader. Tak, wiem, że Batman to jest tak naprawdę Warner Brothers, czyli HBO, ale tym razem to nie będzie HBO. Będzie o Soku z Żuka dwójeczka. O, hi Bob. Tak, panie i panowie, będzie o The Room. Dostał nową wersję. Film Tommy'ego Wise'a dostał nową wersję. O nim będzie charytatywną, ale będzie. Creed. Tak, dopiero co była trzecia część w kinach, recenzja na kanale, a już wiadomo, że będzie własne uniwersum, więc będzie dużo. No niestety będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, bo odszedł od nas Topol, znany bardzo ze Skrzypka na dachu, a także super świetny dziennikarz, satyryk Janusz Weiss, panie i panowie. Więc to będą tematy dzisiejszego odcinka. Witam was tutaj wszystkich bardzo serdecznie. Jest Bali, cześć, witam cię Adamus, Krzysztof Kubiak, witam. Ciekawy gier, Dariusz Tokarczuk, Grabarz Brodaty, siema obecny, bardzo fajnie. Jest i Krzysztof, jest i Jurek, jest i Ironek, siema. Ja dzisiaj Barce w tle oglądam, pięknie, dawaj znać jaki wynik. Ja dzisiaj oglądałem, tak włączyłem z ciekawa Ligę Portugalską, Benfica, kurczę jak oni sobie w piłeczkę pięknie grają. Szczupak, witam bardzo serdecznie. Witam Misio, witam cię Rolanda. Roland, cześć, Kopelat, naprawdę znajomy z Irlandii, panie i panowie, niedaleko mieszka. Słuchajcie, na początek oczywiście kilka rzeczy porządkowych, że tak powiem. Jak co roku, no to nie jest dzisiaj nasz jedyny live na żywo, jakby to rzekł kabaret. Oczywiście dzisiaj w nocy są Oscary, więc będziemy się spotykać przy Oscarach. Będzie oczywiście odcinek na żywo, gdzie będę komentował. Wiadomo, prawa autorskie, więc nie mam możliwości pokazywania tego, ale wy możecie. Otóż, panie i panowie, pokazuję wam tylko legalne rzeczy i ważna sprawa, ten odcinek w żaden sposób nie jest sponsorowany, czy to przez Now TV, czy przez Kanal Plus. Póki co na tym kanale jeszcze nie ma żadnych odcinków sponsorowanych, ale słuchajcie, jeżeli mieszkacie za granicą, to jest ważne, bo wiem, że was akurat jest dużo, a nawet wam pokażę, tutaj udostępnię wam ekran, żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie to jest, udostępnię ekran, proszę bardzo. Macie kilka opcji, panie i panowie, bo możecie, jeżeli mieszkacie za granicą jak ja, czyli w Irlandia, Wielka Brytania, to możecie to oglądać na stacji na Now TV. I tutaj jest ważne, tutaj wpiszecie nowtv.com i śmigacie. To jest głównie do osób, które mieszkają w Irlandii i w Wielkiej Brytanii. I słuchajcie, niby to kosztuje 12 €, czy tam ileś tam funtów, ale jest jeden haczyk. Otóż Now TV oferuje wam, przynajmniej tak było w zeszłym roku, jeszcze w tym roku nie sprawdzam, ale domyślam się, że tak samo jest, oferuje wam 14-dniowy okres próbny. Więc nic prostszego. Wchodzicie na Now TV, zakładacie konto, podajecie tam numer karty kredytowej czy debetowej, czy jakie tam potrzeba, oglądacie dzisiejsze Oscary, cały czas macie cały czas ten 14-dniowy okres próbny. Po dzisiejszych Oscarach anulujecie subskrypcję i nic was to nie kosztuje. Jedynie takie, że za rok tego samego konta mailowego nie będziecie mogli użyć. Więc to jest ta sytuacja. Również, jeżeli mieszkacie w Polsce, a macie VPN, macie program VPN-owski, również możecie tego użyć. Także nie ma z tym problemu i również zastosować taktykę, gdzie można obejrzeć za darmo. Ale jeżeli mieszkacie w Polsce i nie chcecie się bawić z żadnymi VPN-ami i tak dalej, to możecie śmignąć na Kanal Plus, panie i panowie. Na Kanal Plus, wiadomo, w tym momencie tutaj wcześniej pisała Bali, ja to akurat sprawdziłem, zgadza się. Kanal Plus Premium pokaże Oscary. Studio zaczyna się o 12:30. Tak, studio zaczyna się o 12:30, półgodzinny jest czerwony dywan, potem oczywiście wskakują Oscary. Mają teoretycznie trwać 3 godziny. Zobaczymy jak to będzie, więc tylko że w tym momencie już na Kanal Plus musicie sobie, jak damy kup, telewizja satelitarna, Kanal Plus online. No to myślimy, że Kanal Plus online, no to ile to by kosztowało? Widzicie, nawet najlepiej chyba będzie, jak po prostu wejdziecie, sprawdź ofertę, proszę bardzo, tutaj tak szybciutko sprawdzę, może się pokaże Kanal Plus, 50 zł za miesiąc online,
no to musicie już zobaczyć teraz, która Was interesuje. To są oferty miesięczne, więc pewnie trzeba byłoby zobaczyć, który jest odpowiedni, który ma Kanal Plus Premium i w tym momencie śmigacie i nie ma problemu, możecie sobie również obejrzeć, bo oczywiście w tym roku po raz wtóry, oj nie tak, w tym roku po raz wtóry tylko i wyłącznie Kanal Plus pokazuje Oscary, nie ma innej możliwości. Domyślam się, że możliwe później na otwartym Kanal Plusie w poniedziałek po południu pokażą retransmisję, no ale to na razie tak nie będzie. Marcin, geniusz biznesu. Jakbym był geniuszem biznesu, to miałbym w tym momencie Kanal Plus, który by sponsorował ten odcinek i bym mówił, wbijajcie na Kanal Plus, śmigajcie, a ten odcinek jest sponsorowany i mam tyle pieniądzów od nich i normalnie jest grubo. No, gdybym był geniuszem biznesu. Jakoś tak. Czyżby coś z głosem? Zgadza się. Powiem w ten sposób, Krzysztofie. Oficjalnie przeziębienie, grypa, jak zwał, tak zwał, ale we środę dowiecie się, co prawdziwym powodem jest mojego choróbska. Ale rzeczywiście, zgadza się, coś mnie łapie. Możliwe, że na YouTube będzie czerwony dywan tylko i wyłącznie, bo to jest w różnych kanałach. Jest chyba taki nawet kanał na telewizji oni tam też pokazują, ale tylko i wyłącznie no, co tu drumić, czerwony dywan. Oczywiście na żywo będę pokazywał Oscary, będę omawiał Oscary, a jak się łatwo domyśleć, w poniedziałek, gdzieś pewnie koło 9 rano, więc bardzo szybko, będzie moje streszczenie, tam powiedzmy 10-15 minut na tego, co się wydarzyło w Oscarach, jak to było i tak dalej, i tak dalej. O, proszę bardzo, Skorpion, wolę obejrzeć jednak streszczenie w Twoim wykonaniu. No i dziękuję bardzo. A to prawda, że z uwagi na zmiany czasu w Ameryce gala ma być o 1 w nocy, a nie tak do tej pory o 2, zgadza się, gala jest o 1, u mnie o 12, ja to jestem godzinę, no ale to akurat nic nie zmienia. Domyślam się, że to bardziej chodzi nie o Amerykę, tylko pewnie może o rynki azjatyckie, czy o coś w ten sposób. Także tutaj Iron wrzuca, jest oferta za Kanal Plus 30 zł, 9 zł miesięcznie, więc bijacie na 39 zł, no i za 4 dychy możecie obejrzeć sobie galę, więc sprawdźcie sobie, zobaczcie, jak to panie i panowie jest. Tak to wygląda, a ja jeszcze zanim zaczniemy, tylko muszę znaleźć oczywiście, bo tutaj wiadomo jak to mam. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierają ten kanał, no bo bez was by się nie czuło. Adaś, Kasper, Michał, Agnieszka, dziękuję bardzo za to, że wspieracie, za to, że stwierdziliście, jest moc, dajesz radę, my też dajemy. Jeżeli oglądający mnie widzu albo oglądający z odtworzenia chcesz wspierać, to wbijaj na Patronite, link w opisie, albo wspieranie na YouTubie, to już zależy od tego, jak wolisz, jak byś sobie chciał, panie i panowie. A my śmigamy i zaczynamy, bo jest dobrze, bo tak naprawdę mamy swojego człowieka w Hollywood, bo Radosław Ochnio jest w Hollywood, ponieważ jest nominowany do Oscara i ma szansę na Oscara, ale zanim o Oscarach, to pomówimy, panie i panowie, o Orłach 2023 oczywiście. Polska Akademia Filmowa po raz 25 przyznała Orły. Wielkim triumfatorem gali był IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Zdobył nie tylko główną nagrodę, ale także statuetki za najlepszą reżyserię, scenariusz, zdjęcie, montaż i muzykę. Wszystkich laureatów mamy poniżej, więc już wam tutaj mówię, kto wygrał. Dajcie znać, czy widzieliście. Chyba również na Kanal Plus była pokazywana właśnie gala Orłów. Najlepszy film to oczywiście IO. Najlepsza reżyseria Jerzy Skolimowski za film IO. Scenariusz również IO. Najlepsza rola kobieca Dorota Pomykała za film Kobieta na dachu. Najlepsza główna rola męska to Dawid Ogrodnik za film Johnny. Niedługo będzie Johnny dostępny na którejś z platform VOD, Netflix, HBO albo Amazon. Jak będzie, to wam dam znać. Najlepsze zdjęcia Michał Dymek za IO. Najlepsza muzyka Paweł Mykietyn za IO. Najlepszy filmowy serial fabularny Wielka Woda, panie i panowie. I to jest rzeczywiście fajna wiadomość. Patrzymy dalej. Najlepszy montaż Agnieszka Glińska za IO. Najlepsze kostiumy Dorota Erkel za Brigitte Bardot Cudowna. Najlepsza scenografia Marcelina Początek-Kunikowska za Orzeł, Ostatni Patrol. Najlepszy film europejski Ennio. Wiadomo o kim. Oczywiście reżyseria Giuseppe Tornatore. Genialny. Cinema Paradiso po prostu cudowne jest. Najlepsza charakteryzacja Liliana Gałązka za film Johnny. Najlepszy film dokumentalny Lombard. Nagroda publiczności film Johnny, a także najlepszy dźwięk Radosław Ochnio. Mówiłem wam, że mamy naszego człowieka w Hollywood. W końcu może uda mi się zrobić wywiad z Radosławem, bo cały czas coś się przekładało, coś nie wychodziło, ale najlepszy dźwięk Radosław Ochnio i Michał Wojcik za film Orzeł, Ostatni Patrol.
Najlepsza drugoplanowa rola męska Andrzej Seweryn za film Siubuk. Najlepsza drugoplanowa rola kobieca Maria Pakulnis za film Johnny. Odkrycie roku Damian Kocur. Najlepsza reżyseria za film Chleb i sól, panie i panowie. Więc rzeczywiście dosyć poważnie, dosyć ciekawie to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy IO zaszaleje, że dostanie Oscara. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, ale jak to będzie wyglądało, ciężko powiedzieć. Dobry wieczór Matusowy, dobry wieczór. Nie, nasz człowiek, nie wega nominowany do Maliny, spokojnie, właśnie chodziło mi o Radosława Ochnio. Zobaczymy, czy mu się uda namówić George'a Clooney'a, żeby mi oddał $10 za bilet do filmu Batman i Robin. Ja widziałem wypowiedź Skolimowskiego i on trzyma kciuki Na zachodzie bez zmian. No ale co ma powiedzieć? No, Na zachodzie bez zmian to jest słaby film, to jest w ogóle nic nie dające i jest rewelacja. No, Na zachodzie bez zmian to też jest cudowne kino, tego nie można w ogóle odmówić, także jak najbardziej. Także no, trzymamy kciuki za IO, jestem, jak to mówią, za, a nawet przeciw. W ogóle dajcie znać, będziecie dzisiaj oglądali Oscary? Bo rzeczywiście zapowiada się dosyć ciekawie. Pewnie po tym, co było w zeszłym roku z Willem uderzającym Smithem, pewnie nie będzie jakichś ekscesów, no ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Normalnie bym oczywiście sobie popijał herbatę z cytryną i miodem, ale ponieważ już dzisiaj pochłonąłem wielki dzban, to nie mogę, bo zbyt dużo witaminy C też nie daje rady. Czy widziałem Krzyk 6? Nie, jeszcze nie widziałem. Krzyk 6 mam zaplanowany na jutro i ponieważ pozostałe części oczywiście były omawiane w cyklu kultowe horrory, to Krzyk 6 będzie wrzucony przed czasem. Domyślam się, że albo we wtorek, albo we czwartek wjedzie recenzja Krzyku, bo we środę oczywiście wiadomo, co będzie. Ach, szkoda gadać. Nie będzie oglądał Darek, ale Ironegi jasne, że oglądam. Będę skakał między twoim kanałem a Disney Lady, bo u niej na kanale też będziemy dyskutować o Gali Oscarów. No proszę bardzo. No więc widzisz, to wszystko w porządku. Może Disney Lady kiedyś zaprosimy do nas, jeżeli ma ciekawy materiał. Muszę sprawdzić rzeczywiście. Słuchajcie, coś dla graczy. Marcowe nowości w Xbox na Game Passie, więc rzeczywiście, no, wiecie jak to jest, co prawda, no w tym momencie już jest 12, a oni dopiero wrzucili, no ale niech będzie, niech mają. Abonenci Game Passa z pewnością będą zadowoleni z informacji o nowych tytułach, które trafiają wkrótce do Xboxowej usługi. No i słuchajcie, tytułów jest kilka, nie jest ich za dużo. Niektóre oczywiście już są dostępne, więc słuchajcie, co można śmigać. W ogóle jestem ciekaw, czy są tutaj jacyś użytkownicy Xboxa, czy może PC-ci, czy może jednak PS4, trójka, PlayStation, krótko mówiąc. Słuchajcie, co już jest dostępne? Guilty Gear Strive jest dostępne w chmurze na konsoli na PC-cie. Również jest już dostępne Dead Space 2 i Dead Space 3. 14 pojawi się Valheim na konsolę tylko i wyłącznie. Dead Space to jest w chmurze. 16 marca pojawi się Sid Meier's Civilization 6, chmura, konsola oraz PC. A 21 pojawi się, i uwaga, próbuję nie połamać języka, Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom The Princess Edition, konsola i PC. To rzeczywiście takie gry można pograć. No ja znam z tych wszystkich, chyba tak naprawdę znam Dead Space 1 i 2, bo akurat mam i grałem, dosyć rzeczywiście fajne gry. I tak samo jak Adaś, jestem również Team PC, mimo że kiedyś byłem Team Sega, no ale to było dawno temu, kiedy Sega się jeszcze w tym wszystkim liczyła. A teraz to już tak, no niekoniecznie, panie i panowie. W ogóle zanim przejdę dalej, to mówiłem wcześniej o wspieraniu. Proszę bardzo, panie i panowie, widzicie, Serious Adam, on ma taki fajny tutaj znaczek $1. Serious Adam, czyli Adaś, to jest jeden z pierwszych wspierających, jeżeli nawet nie pierwszy, także ja jestem bardzo ci, Adasiu, za to wdzięczny. O, proszę bardzo, a Ironek, ja jestem Team Nintendo DS, no to by się dogadała z moją córą, ona gra w co? Nie, ona ma Nintendo, ale Nintendo Switch Lite, czy jakoś tak. W ogóle ktoś wrzucił, bo ostatnio dostałem informację, będzie nowa gra Robocop i też od polskiego studia, panie i panowie. Chyba rzeczywiście wrócę na Twitcha i zacznę grać, bo zapowiada się pięknie. Naprawdę ten gameplay, który wrzucili, to, a tym bardziej, że Peter Weller podkłada głos pod Murphy'ego, więc coś pięknego. A jednak John Berntal powróci jako Punisher, pisze The Hollywood Reporter i to jest rzeczywiście świetna sprawa, bo mamy dobrą wiadomość dla fanów Punishera w wykonaniu Johna Berntala.
No, nie czarujmy się. Ten serial, który dostaliśmy na Netflixie z Punisherem, to było coś pięknego. Naprawdę, jeżeli tak wziąć pod uwagę te wszystkie produkcje Marvelowe, że tak powiem, które wypuścił Netflix, no to dostaliśmy Daredevila, była Jessica Jones, był Luke Cage, Iron Fist, Punisher i Defenders jako szóstka. No to tak naprawdę Daredevil był świetny, Punisher był świetny, Jessica Jones miała dobry pierwszy sezon, Luke Cage miał dobry pierwszy sezon, Iron Fist był w ogóle beznadziejny, obydwa sezony, a Defenders to w ogóle o tym zapominamy. Ale rzeczywiście Daredevil, Iron Man, fajna sprawa. Jak dowiedział się portal The Hollywood Reporter, aktor pojawi się w szykowanym przez Marvela na potrzeby platformy Disney Plus serialu Daredevil Born Again. Teraz tylko, czy potraktują go z należytym szacunkiem, czy zrobią z niego takiego błazna, jak zrobili z Daredevila przy okazji Mrs. Hulk, pani Hulk, czy jak tam się to nazwało. Projekt jest pomyślany jako kontynuacja serialu Daredevil, który powstał dla platformy Netflix. Główną rolę zagra w nim Charlie Cox, powróci znany również z oryginału Vincent D'Onofrio jako Kingpin. I to jest akurat rzeczywiście bardzo dobra wiadomość, że oni też musieli czekać. Pamiętacie, że mówiłem wam, oni musieli czekać bodajże 2 czy 3 lata, jakoś tak była karencja, kiedy te prawa rzeczywiście były i nie mogli nic robić. Tytuł serialu inspirowany jest klasyczną komiksową serią z 1986 roku autorstwa Franka Millera, a Frank Miller no to rzeczywiście dobry facet, kojarzycie, chociażby taki, mam nadzieję, taki film jak Sin City. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co znają fani. Jak bardzo? Tego na razie nie wiemy. Daredevil Born Again będzie też różnił się od Netflixowego poprzednika, niższa będzie jego kategoria wiekowa, za to zwiększy się liczba odcinków na Disney+, zobaczymy ich aż 18. No biorąc pod uwagę, że to ma być jeden sezon 18, to dosyć dużo, naprawdę. Premiera planowana jest na rok 24. I jak to się wszystko ma do tego, że ostatnio Marvel powiedział, nie no, musimy spokojnie, Kevin, musimy zmniejszyć ilość produkcji. Zobaczymy. Kolejny artykuł na ten temat, mam nadzieję, odpowie. Angażem Bertala historia zatoczyła koło. Aktor pojawi się bowiem jako Punisher po raz w drugim sezonie. Aktor pojawił się bowiem jako Punisher po raz pierwszy w drugim sezonie serialu Daredevil. Powinno być, drogi Filmwebie. Następnie otrzymał swój własny serial. Pierwszy sezon serialu Punisher debiutował na platformie Netflix w 2017 roku. Projekt zyskał na tyle przychylność włodarzy platformy, że został przedłużony na drugi sezon. Niestety później drogi Netflixa i Marvela się rozeszły. Punisher został skasowany razem z serialem Jessica Jones. Już wcześniej po topór poszły inne tytuły jak Luke Cage, Iron Fist oraz sam Daredevil. No ale tam wiadomo, dokładnie wiecie, że to akurat chodziło o prawa licencyjne, to była insza inszość, jak mawia klasyk, ale motyw jest taki, że jeżeli na Netflixie, i to nie jest, tutaj nie wymyślam koła na nowo, jeżeli na Netflixie zgadza się ilość tych łapek w górę, czy podwójnych łapek, bo też Netflix ma podwójne łapki, no to wiadomo, że będą robili. 365 aż 3 części dostało, popatrzcie jak to ładnie wszystko wygląda. Choć Berntal jest kolejnym aktorem, który wystąpił w Netflixowym Daredevilu, to jednak fani powinni być przygotowani na to, że więcej znajomych twarzy nie zobaczą. The Hollywood Reporter twierdzi, że nie ma szans na powrót Deborah Ann Wool i Aldena Hansona. Portal nie wie jednak, czy grane przez nich postacie Karen Page i Fogiego Nelsona zostaną wykluczone z fabuły, czy raczej zostaną do ich zagrania zaangażowani nowi aktorzy. Czyli tak naprawdę, skoro mieliśmy to trio, chodzi o to, oprócz Matta Murdocka, oczywiście jego wspólnicy, czyli Foggy i Karen Page, ta blondynka taka, która tam rzeczywiście w pewnym momencie była ofiarą, a później była ich wspólniczką. Więc pozostała dwójka aktorów na razie nie powróci. Czy to jest dobry pomysł? No jeżeli mamy film, który jest serial, którego podstawą to naprawdę są te 3 postacie, no to śmiem twierdzić, że może być dziwnie. Naprawdę bardzo, bardzo nie. O, tutaj widzę, że dobrze jest She-Hulk, tak, She-Hulk się nazywało, no ale to było rzeczywiście nie najlepsze. Jestem ciekaw, bo Marvel, a właściwie Kevin Feige powiedział przy okazji, troszeczkę odbiegnę, taka delikatna dygresja, przy okazji Deadpoola, że gdy Deadpool dostanie swój projekt, to będzie to 18 RK, a jak wejdzie do, powiedzmy, do Avengerów czy do X-Menów, no to będzie ten Deadpool troszkę stonowany. Mam nadzieję również tutaj powiedzieć, że nie będzie 18, ale mam nadzieję, że to nie będzie na zasadzie, że zrobimy teraz PG-12 czy tam 13, że wszyscy, żeby mogli obejrzeć. No nie, bo jeżeli tak będzie, to na dzień dobry mi się wydaje, stracą połowę fanów, bo Daredevil, a zwłaszcza Punisher, to były postacie ostre, naprawdę grubo się tam działo w tych serialach. Jeżeli oglądaliście, to dokładnie wiecie. I jeżeli nie, to nawet jeżeli znacie chociażby z komiksów Punishera, no to wiecie, że Frank Castle to nie był miły, fajny facet, tylko po prostu
Jemu jest w sumie bliżej do antybohatera niż do superbohatera, no ale jakoś tak to jest. Mam nadzieję, że potraktują go z należytym szacunkiem, że będzie wszystko dobrze, fajnie i że zrobią z tego dobre kino. No, takie bym sobie życzył. Już tutaj patrzę, co piszecie. Okej. Pierwszy sezon był fenomenalny. Zła wiadomość jest to, że Disney odpowiada za produkcję. Raczej nie mamy co liczyć na brutalne sceny. Domyślam się, że będzie stonowany, no ale też wiadomo, że można w pewien sposób to jakoś tam ograć. Patrzymy dalej. Niższa kategoria wiekowa, czyli Punisher teraz będzie strzelał z bananów? No oby nie właśnie. To jest ta jedna z tych rzeczy, której się obawiam. Punisher będzie strzelał z pistoletów na wodę i uderzał poduszkami oraz miśkami. No chyba tak. Batman to też się nie patyczkował z przeciwnikami, pomimo tego iż nie zabijał. No tak, ale Batman to rzeczywiście podchodził do tego w pewien sposób, może nie lekki, łatwy i przyjemny, ale na pewno było to, że tak powiem, lżej traktował swoich rywali, swoich przeciwników, panie i panowie. Sekundkę muszę łyknąć, bo jak słyszycie, coraz dziwniej mówię. Ale to oczywiście jak zawsze YouTube, tutaj widzę, mam podgląd YouTube jak najbardziej jest spóźniony. Okej, to wyłączę. Jest w porządku. Zaraz sobie pomówimy, co szef Disneya powiedział do szefa Marvela. Może będzie grubo. Chodzi o to, no, że nie czarujmy się. Ant-Man nie został przyjęty, delikatnie mówiąc, ciepło. Nie stwierdziliśmy, oglądając ten film w kinie, że to jest dobre, super, świetne kino. To jest akurat artykuł Deadline, magazynu Deadline, portalu Deadline. Czy naprawdę każdy bohater potrzebuje 3 sequele? Szef Disneya Bob Iger był gościem Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference. W trakcie swojej przemowy poruszył m.in. temat widowisk Marvela i kinowej części uniwersum Star Wars, bo też kilka filmów Star Wars ostatnimi czasy zostało skasowanych. Odnosząc się do sytuacji w MCU, Bob Iger pozostaje optymistą. Jego zdaniem Marvel ma olbrzymi potencjał, który tkwi w tym, że do wykorzystania jest ponad 7000 postaci. Dlatego też jego zdaniem podstawowe pytanie powinno brzmieć, czy naprawdę potrzebujemy kolejny raz robić film o tych samych postaciach? I jestem z powrotem. Sequele zazwyczaj jeszcze raz, sequele zazwyczaj dobrze się u nas sprzedawają, sprawdzają. Widzisz, skruch, patrz, czytaj uważnie. Stwierdził Iger. Czy jednak potrzebny jest trzeci lub czwarty sequel, czy może jednak nadszedł czas, by zainteresować się innymi postaciami? Jeżeli popatrzymy na przykład na kontynuację Ant-Mana, jeżeli popatrzymy na kontynuację Thora, trudno się nie zgodzić z tym, co mówi pan Iger. Bob Iger to korporacyjny weteran, więc jego słowa pozostają niezwykle ogólnikowe. Jednak moment, w którym je wypowiedział, wydaje się kluczowy. Wypowiedź ma miejsce w momencie, kiedy w kinach jest Ant-Man i Osa Quantumania. Widowisko może pochwalić się jedną z najgorszych ocen na CinemaScore wśród wszystkich tytułów MCU. W amerykańskim box office zarobił dotąd $190 milionów, co daje mu 25. miejsce wśród kinowych produkcji Marvela. Jest ich 31. Globalnie ma to na swoim koncie 422 miliony dolarów i walczy o to, by nie być 7. produkcją studia, która na całym świecie nie osiągnęła pułapu $500 miliarda. W tym momencie chyba na Rotten Tomatoes ma on nawet gorszą ocenę od Eternals, więc jest, jak do tej pory wydaje się, najgorzej ocenianą produkcją MCU. Jeśli chodzi o kinową część uniwersum Gwiezdnych Wojen, Bob Iger przyznał, że rozczarowujące wyniki box office'owe widowiska Han Solo Gwiezdne Wojny Historie zatrzymała machinę produkcyjną. Uznano, że tempo rozwoju cyklu było zbyt agresywne. Nie no, po prostu, a może nie macie pomysłu na Gwiezdne Wojny, co? Może to jakoś tak jest. Iger stwierdził jednocześnie, że trwają przygotowania do realizacji kolejnych filmów kinowych pod szyldem Star Wars. Są jednak bardzo ostrożni, ponieważ chcą być pewni, że kiedy zaczną produkcję nowego widowiska, to będzie ono tym właściwym. Szef Disneya jest za to bardzo zadowolony z tego, jak rozwija się serialowa część Gwiezdnych Wojen. Okej, serialowa jest w porządku, bo akurat muszę przyznać, że jestem na bieżąco, zarówno z Mandalorianem, jak i z Parszywą Zgrają. Także sobie to oglądam, ale Ostatni Jedi był i to wszystko. Dziękuję bardzo. No jakieś te ostatnie te Gwiezdne Wojny niekoniecznie przekonywały nas do tego wszystkiego i ja tak nie bardzo tęsknię. Niedługo będzie 40 lat powrotu Jedi albo Imperium kontratakuje i my cały czas, przynajmniej ja cały czas bardzo chętnie wracam do tamtych produkcji. No już nie mówiąc oczywiście o drugiej trylogii i cały czas oryginalna trylogia trzyma się najlepiej. A przecież
studio nie wierzyło, bo nie wiem czy wiecie, kiedyś takiego shorta zrobiłem, gdzie George Lucas, kiedy postanowił zrobić Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja, czyli czwartą część, ale właściwie pierwszą, więc dokładnie wiecie o co chodzi, no to studio nie wierzyło. Powiedziało: słuchaj, stary, zachowaj sobie prawa do. Bardzo przepraszam, ale nie odpuszcza. Dla tych wszystkich, którzy słuchają tego w formie podcastu audio, nie, spokojnie, nic wam się nie psuje, po prostu kaszlę, brzydko mówiąc, i wyłączam w tym momencie mikrofon. Ale wracając do George'a Lucasa, motyw był taki, że studio nie wierzyło, powiedziało mu, żeby zachował sobie prawa do tego. Kiedy on wziął pożyczkę, wyłożył kasę na to wszystko niemalże, kiedy były pokazy testowe, widzowie, co to jest? Bez sensu. Dziennikarze, Gwiezdne Wojny są bez sensu. Do tego stopnia, że kiedy była premiera, on nie poszedł na premierę, tylko on pojechał razem ze Stevenem Seagalem, ze Stevenem Spielbergiem, pojechali na wakacje. I on dopiero dowiedział się o tym, że Gwiezdne Wojny odniosły sukces, kiedy wrócił. Pamiętajcie, to za lata 70., nie ma komórek, nie ma internetu i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, coś w tym musi być. Dla mnie Ostatni Jedi nie istnieje przy ciekawych gier. Zgadzam się, jak najbardziej jedna ze słabszych, jeżeli nie najsłabsza, nie, na pewno jedna ze słabszych produkcji. Także można sobie odpuścić. Na razie chyba nie, tego jest dużo wszystkiego, bo dostajemy teraz Mandalorianina. Oczywiście jest animacja. Mieliśmy ostatnio Boba Fetta, który tak naprawdę był Mandalorianinem 2,5, więc tak różnie z tym to wszystko może być. Oczywiście przypomnę, że dzisiaj gadamy sobie o tym, co tam w Hormoodzie. Jeszcze nam pozostał jeden Batman do obgadania, Sok z Żuka 2, The Room, panie panowie, Creed i jeszcze Złote Maliny. Oczywiście, jeżeli oglądasz z odtworzenia, teraz będzie troszeczkę incepcji, no to w opisie są rozdziały, możesz sobie przeskakiwać i żeby zobaczyć, który temat Ci się najbardziej podoba, co Cię interesuje. Słuchajcie, Batman, Caped Crusader. Dla tych, którzy się wychowali na Batman The Animated Series, jest to bardzo dobra wiadomość. W każdym razie Batman Caped Crusader uratowany. Amazon odkupił od HBO Max serial o przygodach Mrocznego Rycerza. Podaje nam po raz wtóry Deadline. Serwis streamingowy Prime Video nabył prawa do serialu animowanego Batman Caped Crusader po tym, jak został on skasowany i to jeszcze przed premierą przez HBO Max. Należąca do Amazonu platforma dała od razu zielone światło na realizację drugiego sezonu, więc wiadomo, że będą 2 sezony, panie i panowie. Jeżeli nie wiecie, czym jest Amazon Video Prime, w tym tygodniu wjechał na kanał odcinek, gdzie informuje o tym, czym jest Amazon Video Prime, jak założyć konto, co można zobaczyć i tak dalej, więc możecie sobie sprawdzić, zobaczyć, o co chodzi. W przypiętym komentarzu później załączę link do tego materiału. Batman Caped Crusader opisywany jest jako nowa wizja mitologii Batmana. Jesteśmy bardziej niż podekscytowani, mogąc pracować nad powrotem tej postaci i opowiedzeniem nowych, porywających historii z Gotham City. Nasz serial będzie ekscytujący i kinowy. Chcemy nawiązać do noirowych korzeni Batmana oraz zagłębić się w psychologię tych ikonicznych postaci. Deklarują producenci J.J. Abrams, Matt Reeves, ten, który zrobił filmowego Batmana, oraz Bruce Timm, odpowiedzialny za Batman The Animated Series. Jest grubo ludziska. Przypomnijmy, HBO Max zleciło realizację serialu w maju 2021 roku. Niestety rok później platforma w ramach cięcia kosztów ogłosiła, że nie pokaże Caped Crusader. Tego samego dnia skasowane zostały również Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up, a Looney Tune Movie, Bye Bye Bunny, a Looney Tunes Musical, Did I Do That to the Holidays, a Steve Urkel Story oraz film z uniwersum niesamowitego świata Gumballa. Moja córka by się ucieszyła. Producenci Batmana dostali na szczęście zgodę na znalezienie dla serialu nowego domu. Ponoć o prawa do projektu oprócz Amazona walczyły również Apple TV+, Netflix oraz Hulu. W sumie bardzo mnie to cieszy. Ja akurat mam Amazona, zakupiłem sobie, słuchajcie, 49 zł za rok, to nie można byłoby nie skorzystać. Zobaczę, bardzo chętnie. Jeżeli będzie mi się podobało, jeżeli będzie fajna kreska, fajnie zrobione rzeczywiście, to nie mam czego
najmniejszego problemu. Tym bardziej akurat to jest serial animowany, więc można sobie nawet zobaczyć na tablecie, na telefonie, gdzieś tam po drodze i będzie wszystko w porządku. Grabarzu brodaty, 40 lat jutro kończysz, no to wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nami. Panie i panowie, dajcie serduszka dla grabarza. Mówiłem ostatnio, że przypomnieć to będziemy jak najbardziej. Żyj nam 100 lat i żeby było super fan. No faktycznie, grabarz brodaty 83, więc ten rocznik. O, 40 lat od powrotu Jedi, no czyli nie Imperium, a powrót Jedi, zgadza się. Tutaj widzisz, o, najlepszego, tutaj już ci ludziska życzą, także jesteś częścią naszego kanału i dziękuję ci za to, że z nami jesteś, że z nami śmigasz. Słuchajcie, pytaliście, czy będzie sok z Żuka 2? Oczywiście, że będzie sok z Żuka 2, przynajmniej są przymiarki i też dosyć poważne. A czemu? Jak myślicie, czemu będzie sok z Żuka 2? Słuchajcie, odkleję kartkę, żebym dokładnie, żebym nie pomylił, bo czasami mi się zdarza pomylić imię i nazwisko. Druga część soku z Żuka będzie, ponieważ włoska firma Vittorio Mamonna, Lorenzo Casucci oraz Johnny Szmal musi się zgadzać. Mam karteczkę, żebym nie zapomniał. Tak tu, panie i panowie, jest. I słuchajcie, Jenny Ortega, córką Winony Ryder w Soku z Żuka 2? No zobaczymy akurat. To akurat znowuż artykuł Deadline. Czy Jenny Ortega zostanie gwiazdą Soku z Żuka 2? Wiele na to wskazuje. Jak donosi The Hollywood Reporter, powołując się na sprawdzone i anonimowe źródła, aktorka miałaby zagrać córkę bohaterki, którą w oryginale grała Winona Ryder. Jenny Ortega trochę mi przypomina, oczywiście nie bezpośrednio, ale Rocka. Był jakiś czas temu, kiedy Dwayne Johnson był wrzucany niemalże do każdej serii. Jeżeli gdzieś tylko było rzeczywiście działo się źle, to go wrzucali, to go wpuszczali. Szybki, wściekły i tu i tam. I był taką, powiedzmy, takim kołem ratunkowym. Teraz w tym momencie, no to od jakiegoś czasu Jenny Ortega jest wrzucana wszędzie. To współpracowała z Timem Burtonem przy okazji Wednesday, teraz był Krzyk, niedawno było X, Pearl, więc w tym momencie sok z Żuka 2. A na potwierdzenie tego, co ja teraz mówię, Ortega jest obecnie na fali, zaś jej kariera orbituje wokół wszystkiego, co związane z horrorem, komedią horrorem i generalnie kinem grozy. W każdym wydaniu, od 2 ostatnich części Krzyku przez X Ty Westa po doskonale przyjęty serial Wednesday. Możliwe, że przejmie pałeczkę od Jamie Lee Curtis? Wcale mi się nie zdziwił. Było kilka planów, kilka innych aktorek miało, ale nie udało się to wszystkim. Na planie tej ostatniej produkcji spotkała się już z Timem Burtonem. To było fantastyczne doświadczenie, praca z tak ikonicznym twórcą i jednocześnie jednym z najsłodszych i najcieplejszych ludzi w branży. Mówiła w wywiadzie, rola w Nowym Soku z Żuka wydaje się więc z tej perspektywy naturalną koleją rzeczy. No, w końcu Tim Burton ma być odpowiedzialny za również Sok z Żuka 2. Co ciekawe, wciąż nie potwierdzono, a na dowód tego, co dopiero mówiłem, że Barton będzie zaangażowany w produkcję Soku z Żuka, co ciekawe, wciąż nie potwierdzono udziału samego Bartona. No więc widzicie, nie zawsze Twitter ma rację w projekcie. Ostatni raz mówiło się o nim w ubiegłym roku, gdy firma Plan B Brada Pitta przejęła pieczę nad filmem. O możliwości realizacji kontynuacji kultowego Soku z Żuka mówi się zresztą od lat. Najbliżej realizacji projekt był w latach 13-15 i jesienią 13 roku dowiedzieliśmy się, że Tim Burton nakręci film, a Michael Keaton powróci w roli tytułowej. W 2015 roku do obsady dołączyła Winona Ryder, a zdjęcia miały rzekomo rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy. Słuchajcie, dajcie mi 2 sekundki, muszę naprawdę zrobić przerwę, bo gardziołko nie pozwala. Tutaj w międzyczasie włączę jakąś muzyczkę, bo tutaj StreamYard pozwala na takie rzeczy. Gdzieś tutaj włączę coś, jakiś Acoustic Cinematic, proszę bardzo. Dobra, już jestem. Może teraz się uda. Gdzie byliśmy? Okej.
W 2016 roku Tim Burton zaprzeczył jednak, by był zainteresowany realizacją filmu, przed 3 laty dostaliśmy z kolei informację, że Warner Bros. Nie zrezygnuje z projektu i zatrudni kolejnego scenarzystę. Plotki o projekcie powróciły jeszcze w 2021 roku, ale na nich się skończyło. No zobaczymy, czym... No, no cholera jasna. Czy potrzebujemy? Ciężko mi sobie wyobrazić, że Gina Davis i Alec Baldwin powróci. Michael Keaton, no on też spokojnie sobie radzi, dosyć cały czas kręci filmy. I nie to, że nagle gdzieś wypadł z obiegu, jest tu i tam i może rzeczywiście pojawić się. No. Tym bardziej, że nie czarujmy się, Tim Burton w pewien sposób stworzył Michaela Keatona, bo zrobił tego Sok z Żuka, był oczywiście Batman, no i potem to już reszta to już jest historia, tego, że oczywiście nie ma, no ale zobaczymy, jak to będzie. Tak, Michael Keaton grał Sok z Żuka, no i potem właśnie była cała ta afera, że jak Michael Keaton może zagrać Batmana, to nieprawdopodobne, tego rzeczywiście nie chcemy. A propos, skoro mówimy o takich rzeczach, to słuchajcie, niedawno, bo oczywiście też mam TikToka i mam nadzieję, że o tym wiecie. A jak nie wiecie, to możecie mnie znaleźć na TikToku, Marcinowe recenzje. Ostatnio nakręciłem TikToka i biję, przynajmniej na moim kanale, czy na mojej stronie, nie wiem jak to się na TikToku nazywa, jak wiecie, to napiszcie mi, wszelkiego możliwego rodzaju rekordy. Teraz sprawdzałem przed odcinkiem, ponad 180 000 wyświetleń. Domyślam się, na moim kanale na TikToku jest to najwięcej do tej pory, bo były rzeczywiście TikToki, które miały tam po 150, po 100, a to jest 180 000 wyświetleń, po prostu masakra. Marcin, musisz nawilżać gardziołko, coś do ssania lub zainwestuj w lizaki. Mam, jak tylko będę miał chwilę, sobie zaraz odpalę strepsilsy, czy jak tam się to nazywa, także po prostu nie chcę mówić i tutaj wcinać to. Myślę, że wszyscy mogliby się zgodzić, że na udział czemu by nie, oprócz Baldwina, bo wiadomo o jakim incydencie na planie filmowym, to się cały czas ciągnie rzeczywiście, bo tam on niby się odwołał, potem okazało się, że ktoś tam jednak znowuż podważa jego opinię, że niekoniecznie tam on to, co mówił, ma rację, także to wydawało mi się, długo będzie się ciągnęło. Batman to mój bohater? Zgadza się, Batman Rules. Johnny Depp, Winona Ryder, Helena Bonham Carter też często występowali u Bartona, bardzo, bardzo często i to z różnym skutkiem, bo jeżeli pamiętacie Mroczne Cienie, bodajże był taki film Tima Bartona, to niekoniecznie było dobre. Słuchajcie, teraz wiadomość, na którą wiem, że czekaliście długo i namiętnie. Tak, The Room. Oh, hi Bob. Bob Odenkirk zagrał, już się dokonało, główną rolę w remake'u kultowego The Room. Podaję znowuż Deadline, więc akurat dzisiaj ten portal bardzo popularny. Bob Odenkirk ma serce równie wielkie co talent. Na zaproszenie organizacji charytatywnej Acting for a Cause aktor zgodził się zagrać główną rolę w remake'u kultowego The Room, amerykańskiego melodramatu. No dobra, w założeniu to rzeczywiście miał być poważny film. Z 2003 roku, cieszącego się mianem jednego z najgorszych filmów wszechczasów. Zgadza się. Recenzja tego filmu, panie i panowie, jest na kanale i jak najbardziej możecie ją obejrzeć. The Room Returns, taki jest tytuł, czyli The Room pokój powraca, no i nie wiem, czy jest polski tytuł. Został nakręcony na green screen. Czekajcie, sprawdzimy, czy jest polski tytuł. Nie, na razie jeszcze nie ma. The Room został nakręcony na green screenie, dzięki temu czarodzieje od cyfrowych czarów mogli skopiować na ekran w postprodukcji wszystkie lokalizacje znane z oryginału. Wpływy z rozpowszechniania nowego The Room będą przeznaczone w całości na cele dobroczynne, więc to w sumie nie tylko dla Boba się należy, ale również dla Tommy'ego Wiseau, bo tak naprawdę domyślam się, że on cały czas posiada prawa do tego filmu. Zobaczę, czy mogę wam pokazać zdjęcia. Słuchajcie, pokażę wam zdjęcia z planu. Pewnie oczywiście znacie to, bo wiadomo, że ten film jest mega przez was, może nie lubiany, ale na pewno komentowany, więc pokażę wam zdjęcia. Proszę bardzo, to jest Bob jako Tommy Wiseau, domyślam się. Tutaj mamy tą cudowną scenę na dachu. No to widzicie, cała ekipa. No i tutaj jeszcze jest. No także niewiele jest zdjęć, ale zawsze coś.
Patrzymy, co napisane dalej. To prawda, powiem wam, że starałem się sprzedać każdą linijkę dialogu najwiarygodniej jak tylko mogłem i świetnie się przy tym bawiłem, napisał wczoraj Odenkirk na swoim Twitterze. The Room to historia szlachetnego bankiera Johnego, który jest do szaleństwa zakochany w swojej narzeczonej Lizzie. Bohater nie domyśla się niestety, że dziewczyna w tajemnicy wzdycha do jego najlepszego przyjaciela. Reżyserem, scenarzystą, producentem i odtwórcą głównej roli w oryginalnym The Room jest Tommy Wiseau. Tak, Tommy Wiseau z Polska. O, popatrzcie, nawet przekręciło się inaczej, powinno być. O, tak. Z Polska. Partnerują mu m.in. Greg Sestero, Juliet Daniel i Caroline Minot. Przypomnijmy, że w 2017 roku James Franco nakręcił komedię dramat Disaster Artist opowiadający o kulisach realizacji niezapomnianego dzieła Wiseau. Słuchajcie, to powiem wam ciekawostkę, jeżeli na przykład nie śledzicie serii Władca Lalek, to powiem wam, że przy okazji, oj kurczę, 7, 8 filmu, gdzieś tak jakoś tak jest. W każdym razie o rolę w tam 7 czy 8 Władcy Lalek starał się właśnie James Franco. No i okazało się, że nie dostał roli, bo producenci stwierdzili, że Greg Sestero, który pojawia się w tym filmie, jest lepszy. I właśnie Greg Sestero dostał rolę w Władcy Lalek, a James Franco nie. No, jak to oczywiście zabawnie bywa, wiele lat później panowie spotkali się znowuż przy okazji innego filmu. No coś niesamowitego. Kto uznał, że Greg Sestero jest lepszy od Franco? No, życie, po prostu życie. Uwielbiam, jak za każdym razem w The Room, gdy jakaś osoba wchodzi do pomieszczenia, to musi się przywitać z osobna z każdym, kto tam już jest. No rzeczywiście, to jest masakra. Ten film to jest gówno? To jest rzeczywiście, to nie jest super świetne kino, to jest po prostu ząg. To niedługo Vegeta będzie robił swe filmy pod pozorem wspierania Woś albo Szlachetnej Paczki. A też byłoby hardkorowe, co? Gdyby na przykład Vegeta mówił, słuchajcie, teraz zrobię nową wersję niezapomnianej, niewybaczalnej, czy jak ona tam się nazywa, wojny. Czyli zrobię nową wersję swojej autobiografii, którą sam napisałem o sobie, wymyśliłem, nakręciłem i je kręcę zaraz drugi raz, bo rzeczywiście i całość oddam na PCK. To po prostu rzeczywiście była jakaś masakra. No to byłoby po prostu coś, czego nie chcemy. Obejrzę ten film jako rzeczywiście ciekawostkę, bo domyślam się, że będzie gdzieś udostępniony, będzie można sobie go spokojnie gdzieś odtworzyć. No domyślam się, nie domyślam się. Wiem, że Odenkirk jest lepszym aktorem niż Tommy Wiseau. Tutaj chyba geniusza nie trzeba, żeby stwierdzić, tak, zgadza się, on jest dużo lepszy. No jest ciekawszy, ma lepsze pomysły. Mam nadzieję rzeczywiście, że dużo pieniądzów zarobił i wyjdzie z tego coś fajnego, panie i panowie. Słuchajcie, Creed. Teraz pora na Creeda. Dopiero co dostaliśmy trzecią część Creeda. Recenzja nomen omen również na kanale. Nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale Creed 3, właściwie Creed, doczeka się własnego ekranowego uniwersum. Znamy pierwsze szczegóły projektu, podaje nam po raz wtóry magazyn portal Deadline. Jak informuje nas Deadline, Michael B. Jordan oraz szefostwo Amazonu prowadzą od ubiegłego roku rozmowy na temat uczynienia z serii Creed kamienia węgielnego nowego ekranowego uniwersum. Kurde, wszyscy teraz robią normalnie. A pewnie niewiele pamięta osób, że to Kevin Smith był tym pierwszym, który zaczął robić uniwersum. Ale nieważne. Kasowy sukces trzeciej części cyklu sprawi, że prace nad przedsięwzięciem nabrały tempa. Kasowy? On nawet sprawdzę, jak on tam sobie poradził. Jak sobie Creed poradził. Okej, o, już tutaj patrzę. No, Creed na całym świecie zarobił $179 milionów. Czyli i nie wyłączyłem mikrofonu, miałem kaszlnąć. Przepraszam was bardzo wszystkich za to. $179 milionów. Czy to jest tak dobrze, tak super fajnie? No nie bardzo. A jaki był budżet? 79, bo to oczywiście 179 milionów to jest z całego świata, panie i panowie. To nie jest tak, że tylko Ameryka, a reszta się dorzuci. Nie, to jest z całego świata, a budżet Creeda to było 75 milionów, więc umówmy się, że z reklamą jakieś 120, no zarobili powiedzmy z 60-70 na czysto. Więc całkiem sensownie. Więc całkiem sensownie to wygląda. No ale słuchajcie, lecimy dalej. W skład uniwersum Creeda miałoby wchodzić zarówno projekty kinowe, jak i telewizyjne,
produkcje fabularne oraz animowane. Okej. Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku zapowiedziano już film o przygodach Iwana Drago, z Dolpha Lundgrena oraz jego syna Wiktora. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to tak, zapowiedziano, ale ponieważ o tym pomyśle nic nie wiedział Sylwester Stallone, a Dolph bardzo się trzyma ze Sylwestrem, to on powiedział, że bez, że tak powiem, akceptacji, bez pieczęci od Rockiego, on nie będzie w tym brał udziału. Więc no, zobaczymy jak to będzie. Scenariusz przedsięwzięcia napisał Robert Olofton. W planach jest również m.in. serial anime, no bo wiadomo, że Michael B. Jordan jest wielkim fanem anime, zresztą omówiłem o tym w recenzji, a także projekt poświęcony córce Adonisa Creeda, przewijającej bokserskie inklinacje Tamarze, granej przez Mikę Davis Kent. No i rzeczywiście to może wypalić, ponieważ Mila Davis Kent to aktorka głuchoniema, no i rzeczywiście to ja wiem, że to nie jest nic może super ciekawego, żeby się chwalić, ale już staram się raczej patrzeć tak, jak właśnie patrzą korpoludzie, że rzeczywiście, popatrzcie, no to w tym momencie możemy uderzyć w nowe rynki, tak, że ktoś będzie miał inną postać, z którą może się utożsamiać, no bo naprawdę ich wizja jest spaczona. O tym, że powstaną kolejne części Creed'a, nie musimy chyba wspominać. No i dla mnie nie jest to dobra wiadomość. No ale wiadomo, skoro mówiłem, pewna włoska firma musi się zgadać. Amazon nie zapomniał także o serii, w której Creed jest spin-offem. Mowa oczywiście o Rockim. Jeszcze zanim imperium Jeffa Bezosa kupiło wytwórnię MGM, a wraz z nią prawa do legendarnego cyklu, wiecie, Rocky, James Bond i wszystko co było w MGM jest dostępne teraz na Amazon Video Prime. Prowadzone były rozmowy na temat stworzenia m.in. filmu o młodzieńczych latach filadelfijskiego pięściarza. Jeśli projekt kiedykolwiek dojdzie do skutku, autor oraz odtwórca postaci Rockiego, Sylvester Stallone, ma być w niego zaangażowany. No w tym momencie wiemy, że jest problem, bo o ile rzeczywiście jakiś czas temu Sylvester Stallone wrzucał na swojego Instagrama już zdjęcia, pomysłów tam zapisanych na kartce, że jak to ma wyglądać, że będzie że coś takiego działo, że tyle i tyle odcinków i tak dalej, no to w tym momencie wiemy, że on jest skłócony z producentem. No i zobaczymy jak to będzie. Proszę bardzo, zresztą sami o tym dalej w artykule mówią. Przypomnijmy jednak, że Gwiazdor od dłuższego czasu jest skonfliktowany z producentem Rockiego i Creeda, Irwinem Winklerem. W latach 70. Stallone był zmuszony sprzedać mu prawa do scenariusza Rockiego. Ten w zamian zostawił swój dom, aby sfinansować produkcję filmu o bokserze. W innym przypadku obraz prawdopodobnie nigdy by nie powstał. Przez lata Stallone godził się na występy w kolejnych częściach Rockiego. Przyjął też propozycję powrotu do postaci w filmie Rocky Balboa, jak również w spin-offie Creed i Creed 2. W ostatnich latach jego stosunki z Winklerem mocno się jednak popsuły. Stallone uważał za niesprawiedliwe, że prawa do Rockiego odziedziczą synowie producenta. Zrezygnował też z udziału w reżyserowanym przez Jordana filmie Creed 3, ponieważ nie zgadzał się z producenckimi decyzjami dotyczącymi kierunku, w jakim ma pójść fabuła. Sportowe widowisko okazało się tymczasem przebojem box office'owym, zarabiając na całym świecie w weekend otwarcia $100 milionów. No ale jeżeli na całym świecie zarobiło w weekend otwarcia $100 milionów, no to w kolejny weekend to już tylko tam na całym świecie 70 milionów, więc tak no niekoniecznie super, dobrze. Zobaczymy. Powiem tak, no tak, jak chcecie wiedzieć więcej na temat Creed'a 3, to obejrzyjcie recenzję. Ja powiem tylko tak, jako aktor w pewien sposób sobie poradził rzeczywiście Jordan. Jako reżyser nie spisywał się dobrze. Eye of the Tiger. Taka piosenka była w Rockim, śpiewana przez zespół Survivor. I wydaje mi się właśnie, że tego oka tygrysa zabrakło w tym filmie, tego pazura, bo o ile ja rzeczywiście potrafiłem jak najbardziej i uwierzcie mi, Kang, tak będę go nazywał, ale Majors, on po raz wtóry kradnie film, bo ukradł Ant-Mana, ukradł również ten film i naprawdę bardzo czekam. Facet zaczął swoją karierę filmową tak naprawdę w 2017 roku i w ciągu 5 lat, no bo ten film był kręcony w 2022 roku, 5 lat potrafił zaszaleć w Marvelu i teraz w takiej serii. Czekam na rozwój jego kariery, ale no nie widzę jakoś. No wiadomo też, że dostaliśmy potem Rockiego, jeżeli chodzi o Rockiego, był 3 z Langiem, 4 była z Drago i tak dalej, 5 potem też była koszmarna, no ale zobaczymy. Wiadomo, że firma się musi zgadzać. Sorry, nie na temat, ale jacy goście mają się pojawić na live oscarowym, bo nie wspomniałeś. Nie będzie nikogo. Na live oscarowym będę, panie i panowie, sam. Niestety nikt nie miał ochoty, nie dał rady, nie mógł się pojawić. Będę gadał sobie i komentował sam. Killmonger vs. Kang. No coś takiego, coś tam rzeczywiście jest.
Stallone to musi pięści ze wściekłości zaciskać już, jak o tym czyta. No, domyślam się. Sylwester, wiem, że oglądasz mojego live'a. Jesteśmy z tobą naprawdę tutaj wszyscy na czacie. Na czacie jesteśmy z tobą. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobrze, że no, wkurza się, no bo słuchajcie, on ten pomysł wymyślił od zera, napisał go. No Stallone też nie miał łatwo, no przecież wtedy, kiedy on robił Rockiego, to on mieszkał w samochodzie, jadał, jak sam zresztą mówił, dwudniowe hamburgery i tak dalej, no życie było gówniane dla niego. No ale mu się udało rzeczywiście w końcu coś z tego wynikło, panie i panowie. Dziękuję bardzo za wszystkie łapy w górę. Jesteście niesamowici. Bardzo mi się to podoba, co tutaj się dzieje. Oczywiście YouTube tutaj mi się widzę w studiu spowolnił, ale jest dobrze. Dziękuję za wszystkie, jak już mówiłem wcześniej, łapencje w górze. Teraz tak przychodzi taki, no to muszę właśnie powyłączać te dodatkowe kamery, żeby to wyglądało sensownie. Przychodzi taki moment, że trzeba pogadać, panie i panowie, o tym, że niestety PESEL-u nie oszukamy, nie uda nam się, a odeszło od nas dwóch wspaniałych twórców w minionym tygodniu. Pierwszym z nich Topol, panie i panowie. Większość z nas pewnie zna go i kojarzy jako Tewię Mleczarza. A może są też osoby, które kojarzą go jako naukowca Zarkowa z filmu Flash Gordon. Różnie to bywa. Nie żyje Topol, mleczarz Tewie z filmu Skrzypek na dachu, miał 87 lat. Artykuł właśnie The Hollywood Reporter. Nie żyje izraelski aktor Topol. Niezapomniany mleczarz Tewie. Chaim Topol urodził się w Tel Awiwie, był najstarszym z trójki rodzeństwa, wychował się w niezamożnej rodzinie emigrantów z Rosji. Jego ojciec pracował jako tynkarz, matka była krawcową. Kariera to nie jest zawrotna, bo zagrał zaledwie w 20 bodajże 3 filmach. Było kilka wielkich rzeczywiście, bo wystąpił Wczoraj, Dziś i Jutro Wiktora De Siki. 2 lata później zadebiutował w Hollywood u boku Kirka Douglasa w filmie Cień Olbrzyma. No i później był jeszcze Skrzypek na dachu, za którego dostał Złotego Globa. Był nominowany do Oscara. No ale rzeczywiście później już nie poszło tak dobrze, jakby tego ludzie chcieli. Popatrzę tutaj dalej. Co mamy jeszcze? Przez lata Topol był uważany za jedynego izraelskiego aktora rozpoznawanego poza granicami kraju. Oczywiście grał jeszcze doktora Hansa Zarkowa w Flashu Gordonie. Na pewno kojarzycie przynajmniej z piosenki zespołu Queen. Zagrał też Milosza Colombo w filmie Tylko dla twoich oczów, czyli James Bond. No oczywiście wcielił się także w Beryla Jastrowa w telewizyjnych ekranizacjach powieści Hermana Wokowa Wichry wojny oraz Wojna i pamięć. Więc rzeczywiście bardzo piosenka, If I was a rich man. Nie będę śpiewał, uwierzcie mi, że nie będę śpiewał, bo akurat nie jestem w tym bardzo, bardzo dobry. W ogóle nie jestem dobry w tym. 87 lat miał Topol, więc rzeczywiście wiek dosyć słuszny. No, niestety trudno, PESEL-u nie oszukamy. Kolejną osobą, o której chciałem dzisiaj wam opowiedzieć, a która od nas odeszła, to mam nadzieję, że tego dżentelmena przynajmniej kojarzycie. Janusz Weiss, dziennikarz, satyryk, facet, którego pewnie, tak jak wielu z nas, ja osobiście pokochałem chciałbym powiedzieć po miliardzie w rozumie. Tutaj widzicie, co jest w tle, ale nie. Kiedyś była taka gala piosenki biesiadnej i chodnikowej, bodajże to były początki disco polo i on tam prowadził, potem właśnie go poznałem, że jest niesamowitym satyrykiem. Nie żyje popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny Janusz Weiss. Po ciężkiej chorobie zmarł Janusz Weiss, współzałożyciel Radia Z, autor legendarnej audycji Dzwonię do pani pana w bardzo nietypowej sprawie. Dziennikarz, pisarz, prezenter radiowy, telewizyjny, satyryk, miał 74 lata. Poinformowano, ja muszę przyznać, może nie bezpośrednio, ale miałem kiedyś taki epizod kilkuletni, że pracowałem w McDonaldzie, panie i panowie. No i akurat taka sprawa. Wtedy mieliśmy lody i oczywiście lodów były polewy, no i ta polewa, teraz będę strzelał, ale tam waga tej polewy to była 1 uncja. Możecie zapytać, jak 1 uncja? W Polsce nie mamy symetryczny. No i kiedyś pewnego dnia do jednego z warszawskich McDonaldów zadzwonił pan i mówi: dzień dobry, dzwonię do pana, pani pana w bardzo nietypowej sprawie. Jaka jest waga? 1 uncja. On mówi: aha, a czemu 1 uncja w kraju, gdzie mamy system metryczny?
I następnego dnia do całej Polski z siedziby warszawskiej McDonalda rozesłano, że to już nie jest jedna uncja, tylko tam 30 gramów. Miał wpływ, naprawdę miał wpływ na cały rzeczywiście świat, chociażby w ten sposób. Urodził się oczywiście w Warszawie, studiował na Politechnice Warszawskiej i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W czasach PRL-u pracował jako konferencjer, artysta kabaretowy i prezenter telewizyjny. Był współautorem scenariusza filmu Remis w reżyserii Krzysztofa Langa, a także zagrał drugoplanową rolę w filmie Kung Fu Janusza Kijowskiego. W 90 roku Weiss z Andrzejem Wojciechowskim założyli Radio Z w latach 1993-2005 na antenie TVP. Prowadził niezwykle popularny teleturniej Miliard w Rozumie. Od 2017 do 2019 roku był współgospodarzem audycji Bez ograniczeń nadawanych przez Superstację. W 2011 roku został oznaczony orderem, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. No, rzeczywiście poważna sprawa. Panie Januszu, pana zdrówko. Niestety, panie i panowie, tak jak tutaj dobrze napisaliście, PESEL nie szukamy. Ja w ogóle jestem ciekaw, bo tak się niby utarło, że PESEL nie oszukasz, ale jestem ciekaw, kto z was, bo ja nie pamiętam, teraz bardzo mi przykro, ale kto z was właśnie wrzucił tą nazwę, wymyślił tą nazwę, bo ja nie pamiętam, kto z was wymyślił tą nazwę, bo to nie jest moje. Właśnie, że PESEL-u nie szukam, tak samo włoska firma Mamonna Casucci Szmal, to również, ale bardzo mnie to cieszy. Miał też kącik w programie TVP Fort Boyard, gdzie siedział w wieży, uczestnicy tam do niego łazili, dawał im zagadki, jak odgadli, to zdobywali klucze, coś takiego. No było rzeczywiście kilka takich rzeczy, no ale życie nie wybiera, panie i panowie, no niestety nie pokombinujemy z tym. I słuchajcie, pora na to, co lubicie najbardziej, czyli będziemy jeździć. Tym razem pojedziemy po Złotych Malinach. Poznajcie najgorsze filmy i aktorów 2022 roku. No tutaj akurat jest również za portalem Deadline. Było kilka oczywiście nominowanych filmów, między innymi 365 dni, któreś tam z kolei, nie wiem, ja tylko jedno widziałem, nie było to dobre. Jestem ciekaw, bo wiadomo, że Oscary mają swoją, powiedzmy, wymierną wartość, tak? Że tam ponoć to, że film dostanie Oscara, to nagle się okazuje, że w kasach kinowych, w box office, że on zarobi dodatkowo ileś. Ale ciekawe, czy to się przekłada na Złote Maliny. W ogóle, czy słyszeliście kiedykolwiek, żeby na przykład, nie wiem, film się reklamował, no bo wiadomo, że w tym momencie mówiliśmy o The Room, że jest reklamowany, że no jest najgorszy film na świecie. Czy jakiś taki film był, może słyszeliście, że ten film jest tak zły, że dostał, nie wiem, tam 3 Złote Maliny, musisz go zobaczyć. Czy słyszeliście o czymś takim? Dajcie mi znać. Ja tutaj zobaczę i odezwę się jeszcze do tego, co Ada pisała. Witam, a słyszałeś, że prawdopodobnie ma powstać Krzyk 7? Nieprawdopodobnie, ale powstanie w tym momencie po genialnym przyjęciu 6. Studio stwierdziło, że 7 już powstanie. Zdjęcia mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a 7 ma wejść do kin w przyszłym roku. Także ja będę Krzyk oglądał jutro. Słyszałem, że jest scena po napisach, więc muszę zostać. Niezwyczajna to sprawa przy okazji horroru, że była scena po napisach, ale czasami się zdarza. Z Bruce'em się wycofali, nie tylko z Bruce'em Skorpion, również w tym roku się wycofali z jednej nagrody, o niej właśnie będę mówił. I w tym roku bardzo nie tak jak zazwyczaj, nie zgadzam się, nie do końca zgadzam się z nagrodami Złotych Malin. Co prawda nie zgadzałem się bodajże w zeszłym roku, czy 2 lata temu, kiedy Glenn Close była nominowana do Oscara, do Maliny za rolę w jednym z filmów, bo za tę samą rolę była nominowana do Oscara. Ale ten Elegia dla Bidoku bodajże, taki był tytuł. Więc cześć Eagle, witam cię bardzo serdecznie. Nie chwaląc się pierwszy na czacie, napisałem o Szmalu i Casucci, przyjęło się, zakorzeniło. Okej, więc Szmal i Casucci to jest Jurka, tylko teraz jeszcze kto wymyślił, że PESEL-u nie oszuka, bo też właśnie to też nie jest moje. Ja akurat od was pewne rzeczy kopiuję, bo są fajne. Również te logo, ta ikona, która jest, ten czarno-biały Marcinowe recenzje z koszulką, to też nie jest moje, też jeden właśnie z widzów zrobił, to się nazywa fan art, tak, to się chyba nazywa, wrzucił na Instagrama, tam się, czy mogę pożyczyć, skopiować, powiedział, że jak najbardziej. Dla mnie 6 na samym wysokim poziomie to 5. O widzisz, mówicie o Krzyku oczywiście, bardzo dobrze.
ludzie jak słyszą takie hasła, że są ciekawi, to są ciekawi, jak się tworzy zainteresowanie, nawet wręcz kult takich produkcji. No coś w tym jest rzeczywiście, coś w tym jest. Stary, czy kojarzysz takiego aktora jak Thomas Ian Griffith? Oczywiście, że kojarzę Thomasa Iana Griffitha. To był trzeci chyba? Tam mi się wydaje, trzeci Karate Kid między innymi, jak on tam wystąpił. I tam był taki też film z lat 90. na VHS jeszcze, Adaś, Cracker Jack. Ale jaki był polski tytuł? Chyba Niesamowity Jack, albo jakiś taki rzeczywiście, fan art, dziękuję bardzo. Jakoś tak to jest. Więc słuchajcie, jak co roku na dzień przed ceremonią Oscarów poznaliśmy laureatów Złotych Malin, czyli antynagród przemysłu filmowego. Statuetka najgorszego filmu, o tym będzie oczywiście za chwilę. Nie będziemy mówić. Waszą uwagę zwróci z pewnością zwycięzca kategorii najgorsza aktorka. I tutaj ktoś dopiero coś, co pisał, że na temat Bruce'a Willisa się wycofali. Słuchajcie tego. Złote Maliny nagrodziły same siebie. Tak. Mają po prostu dystans do siebie i same siebie nagrodziły za to, że nominowały zaledwie 13-letnią aktorkę Ryan Kiera Armstrong o twórczynię tytułowej roli w horrorze Podpalaczka. Decyzja kapituły wywołała mnóstwo kontrowersji. Ostatecznie gremium antynagród wycofało się z tej nominacji i oficjalnie przeprosiło młodą aktorkę. Dodatkowo wprowadzona została nowa zasada, że od tej pory nominowane mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Więc tak akurat jaki jest pomysł. Tak patrzę, z czego możemy kojarzyć tą Kirę. O, proszę bardzo, to rozdział drugi, Czarna Wdowa, Ania, nie Anna, Wojna o jutro. No więc są jakieś tam, powiedzmy, w miarę ciekawe tytuły. Podpalaczka to jest The Firestarter. Keith Thomas, reżyseria, okej. Andy McGee bierze udział w tym eksperymencie medycznym, dzięki któremu uzyskuje moce psychiczne. U jego córki Charlie rozwija się zdolność pirokinezy. Dajcie znać, czy w ogóle widzieliście Podpalaczkę, czy według was to również jest beznadziejny film? Bo ja nie widziałem. Tutaj widzę, że oprócz właśnie Ryan Kiry Armstrong wystąpił jeszcze Zac Efron, Kurtwood Smith. Mówiliśmy dzisiaj o Robocopie, więc proszę bardzo, Kurtwood Smith, tam różowe lata 70., 90., to on to właśnie z tego jest również znany. Gloria Rubin. Kogo tutaj mamy jeszcze? No, tak to rzeczywiście jest. To jest adaptacja powieści Kinga. Gra tam między innymi Zac Efron. No właśnie to widzę, ale ja nie kojarzę, wiesz? Nie kojarzę tego filmu. To jest z tego roku, 11 maja, światowa premiera, Polska 2 dni później, więc bardzo szybko. Aha, Gloneo pisze, że do obejrzenia na raz można, że obejrzeć. Tutaj widzę, że nawet jest dostępny w Polsce na Apple TV Plus, czy Apple Plus TV, jak tam zwał, tak zwał. Więc no okej, więc jest jak najbardziej do zrobienia. A słuchajcie, kto dostał nagrody? Kto dostał nagrody? Zanim o tym to, na koniec mamy dobrą wiadomość dla twórców polskich erotyków. Kolejne 365 dni oraz 365 dni ten dzień, kontynuację filmu 365 dni, nie zdobyły Złotej Maliny. W kategorii najgorszy remake, sequel lub zżynka. Musiał uznać wyższość innego filmu, o którym zaraz opowiem. Wydaje mi się, że akurat jak 365 dni, pierwsze 365 dni, jak otrzymało Malinę, to było, jest tak, patrzcie, polski film w końcu dostał Malinę, rewelacja, nie? Super. A teraz nie dostaliśmy nagrody, więc można by powiedzieć, patrzcie, jesteście tak beznadziejny film robicie, że nawet nie dostaniecie Maliny. Oni mogą powiedzieć, nie, popatrzcie, nauczyliśmy się na błędach, na tym, jak źle zrobiliśmy pierwszą część, i druga i trzecia część są tak dobre, że były nominowane, ale wiedzieliśmy i nie dostały, mimo że był sukces komercyjny. Możliwe, bo rzeczywiście trzeba patrzeć, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Julian pięknie zrantował ten film. Chodzi o Podpalaczkę, czy o 365 dni, bo nie wiem za bardzo. Bo brak zwycięstwa 365 dni? A czy ja wiem, może tak, może nie. Zobaczymy rzeczywiście. Ja, jak mówię, panie i panowie, tylko jeden film serii 365 dni widziałem i robiłem bluzganą recenzję, więc można z tego wniosek wyciągnąć. Nie jest to dobre kino. A teraz słuchajcie, Złote Maliny, lista laureatów. Kto otrzymał nagrodę? I teraz piszcie mi, jeżeli widzieliście film oczywiście. A co to jest? Aha, dobra, to jest jakaś reklama Brita. Wiadomo, trzeba zarabiać na te wszystkie jachty i domy na Hawajach, które się ma. Słuchajcie, najgorszy film Blondynka. I akurat tutaj bym się nie zgodził.
Bo rzeczywiście Blondynka to jest jakaś tam, powiedzmy, wariacja na temat Marilyn Monroe. To nie jest film o Marilyn Monroe, taka tam wariacja, ale to nie jest film bardzo zły. No może jest przerost formy nad treścią, ale to nie jest taki gniot, żeby dawać mu od razu złotą malinę. Są gorsze, były gorsze. Co do najgorszego aktora, Jared Leto dostał za Morbiusa. Tutaj się zgadzam. Tutaj jak najbardziej się zgadzam, bo no on nie był dobry, naprawdę. On nie był cudowny, to nie wyglądało dobrze, ciekawie. Sam film, robiłem shorta właśnie na temat Złotych Malin dzisiaj, no i przyglądałem zwiastun do Morbiusa i było od studia, które dało wam Spider-Man No Way Home, a także Venoma. Dostaniecie teraz film Morbius. I tak sobie myślę, naprawdę taka reklama? I idziemy napaleni na ten film, że o, popatrzcie, tak samo dobry jak Spider-Man, tak samo dobry przynajmniej jak Venom. A tutaj dostaliśmy Morbiusa, ja poszedłem i tak naprawdę więcej się z tego filmu śmiałem, niż naprawdę nie. Już tutaj patrzę. To była piękna bluzgana recenzja, no, zgadza się, o 365 dni. Marcin, kup sobie miasteczko jak Johnny Depp, kupił wysepkę we Francji. Słuchaj, Skorpion, jeżeli będzie, ile potrzeba? 1000. Jeżeli będzie 1000 wspierających osób, to sobie jak najbardziej kupię. Bo wbrew temu, co mogą ludzie myśleć, nie potrzeba mieć miliony subskrybentów, nie potrzeba, nie wiem, potrzebujesz tylko 1000 subskrybentów albo 1000 fanów, którzy cię wspierają. Wystarczy, że każdy z nich da tylko i wyłącznie 10 złotych. Domyślam się, że 10 złotych miesięcznie wydać to nie jest dużo pieniędzy. Więc teraz pomyśl sobie, że każdy z tych fanów daje tylko 10 złotych, jeżeli ty pomnożysz przez razy 1000, dziękuję bardzo, jest już to z 10 000 miesięcznie, jest już w porządku, więc wtedy będę mógł sobie jak Johnny Depp kupić wysepkę we Francji, może koło niego. Czemu nie? Bym miał wtedy powiedzieć, popatrzcie, tutaj zaraz obok, przez płot, a właściwie przez kanał mieszka Johnny Depp. Dziwię się, że Morbius nie dostał za najgorszy film, pisze Ironek. No ja też się dziwię, bo rzeczywiście w porównaniu z Blondynką, no słuchajcie, no mamy aktorkę, która wciela się w tytułową blondynkę, tak? Anna de Armas, która jest nominowana za to do Oscara. To samo przy okazji, jak mówiłem ostatnio, było przy okazji Glenn Close, która dostała za tę samą rolę nominację do Oscara i do Złotej Maliny. No jakoś tak to rzeczywiście jest. Ja też bym się nie zgodził odnośnie Blondynki. Najgorszym filmem mógł być Morbius. Oczywiście, że tak, wiesz? Tym bardziej nawet jak popatrzycie na 10 najgorszych filmów, które wybieraliście, to akurat Morbius dosyć był wysoko, no więc wiadomo, że rzeczywiście jakoś tak to powinno być. Chyba jeszcze animowany Spider-Man na to reklamowali. Możliwe, ale akurat nie w tym konkretnym zwiastunie. Wracaj do tego, gdzie można oglądać Oscary, to jak ktoś na IPTVP na kanale USA by również będzie. O, proszę bardzo, tutaj macie informację, bo mówiłem wcześniej, dzisiaj Oscary, panie i panowie, przypomnę, drugiego live'a zaczynamy o 12:30. Jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, możecie oglądać na Now TV. Jeżeli w Polsce również, ale musicie mieć VPN-a, można tam i za darmo możecie obejrzeć. Na początku mówię o tym, jak jest. W Polsce oglądacie na Kanal Plus, a to mi się podrzuca, że jak ktoś ma IPTV na kanale USA, ABC również będzie, więc możecie tam sobie również obejrzeć. Także śmigajcie. Now TV za darmo, Kanal Plus płatne, wszystko oczywiście na legalu i IPTV na kanale USA ABC, także wbijajcie. Marcin do Depa. Johnny, podejdź do płota, jak i ja podchodzę. A po co? Zobaczymy. No jakoś tak to jest. Piękny akcent francuski. Ach, dziękuję bardzo. Wykorzystałem go ostatnio do którejś recenzji. Chyba, jakoś tak robiłem. Marcin i Depp będą się kłócić o wyspy we Francji jak Cześnik i Rejent o budowę muru, tak? Albo będziemy się strzelać o futro. No ale słuchajcie, dobra, wracamy dalej do Złotych Malin. Najgorsza aktorka. Złote Maliny, mówiłem, że w tym momencie stwierdzili, że za ich pomyłkę przy nominacji do 43 nagrody tutaj się wycofali. Skoro się wycofali tutaj, to wydaje mi się, że przy okazji Bruce'a Willisa też się mogli wycofać, prawda? No tylko akurat tam chociaż sytuacja podobna, bo przecież też jest chory, a teraz niestety kolejne choroby dochodzą, ale idziemy dalej. Najgorsza aktorka drugoplanowa Adria Ariona za Morbiusa również. No jak już się dostało, no to już poszli po całości. Widać, że akurat stwierdzili, ok, lecimy, niech będzie. Najgorszy aktor drugoplanowy i to jest wielkie zaskoczenie, bo o ile Sylvester Stallone, Van Damme, Seagal, Arnold Schwarzenegger, nawet Al Pacino
że grający w filmie Jill and Jill, to było po prostu dno, zdarzały im się role beznadziejne, to nigdy by się nie spodziewał, że najgorszym aktorem drugoplanowym zostanie Tom Hanks. Tak, Tom Hanks, dobrze mi słyszycie, za film Elvis. Nie wiem, czy było wam dane zobaczyć film. Według mnie film Elvis jest dobry. Rzeczywiście jest dobry. Niekoniecznie po raz wtóry powiemy. Tak jak Blondynka niekoniecznie była o Marilyn Monroe, Elvis niekoniecznie stawiał króla rock'n'rolla na pierwszym planie. Na pierwszym planie oczywiście był ten jego impresario, menadżer, jak zwał, tak zwał, ten, co go odkrył w każdym razie. I jeszcze nie skończyłem na temat Toma Hanksa, najgorsza ekranowa para również Tom Hanks i jego obciążona lateksem twarz w filmie Elvis. Zgadza się, coś było nie tak. Kiedy ja oglądałem ten film, to jeszcze było przed nominacją do Złotej Maliny, kiedy oglądałem ten film, mówię, kurczę, no to nie jest ten Hanks, którego ja bym chciał, którego ja rzeczywiście kocham, którego no widzieliśmy wszyscy w Szeregowcu w Ryanie, w Foreście Gumpie, czy nawet przecież w Wieczorze Kawalerskim, czy w Biedronce, chciałem powiedzieć, w Skarbonce, prawda? No to było rzeczywiście fajne. A tutaj czegoś brakowało. No i okazało się, że brakowało tego, że otrzymał 2 nagrody, słuchajcie, 2 nagrody. Ciekaw jestem, bo do tej pory bodajże chyba tylko i wyłącznie Paul Verhoeven odebrał tę nagrodę. Dajcie mi znać, może jeżeli ktoś jest, kto odebrał, bo z tego co pamiętam, to Paul Verhoeven dostał nagrodę dla najgorszego filmu za Showgirls wiele lat temu i odebrał tę nagrodę. Podszedł właśnie do tego z jajem, z przymrużeniem oka, odebrał, powiedział: dziękuję bardzo, od tej pory wiem, jakich filmów nie należy robić. No i tak to jakoś było. No, wielu by się aktorów można było spodziewać, ale nie Toma Hanksa. Zaraz zobaczę, tutaj piszecie, bo jeszcze kilka nagród oczywiście do rozdania jest. Główny aktor w Elvisie natomiast został nominowany do Oscara i to jest ta dziwna sprawa, że no, swoją drogą on też do Elvisa dobrze zagrał, no to nie ma co się oszukiwać, no ale pewne rzeczy są dziwne w tym Hollywoodzie. Aktora mogli lepszego dopasować, charakteryzacja jakoś dała radę, ale znaleźliby się lepsi. No, mowa o Elvisie. A Robert De Niro nie był nominowany nigdy do Malin, bo jeśli nie, to jego filmografia od chyba 5-8 lat dałoby mu więcej nominacji niż Sylwkowi. Nie no, Robert De Niro ostatnimi czasy klei, jak to mawiał mój kolega, klei niesamowitą ściemę. Naprawdę. I aż żal, że popatrzcie, teraz tak chwileczkę tutaj odbiegniemy, zaczynamy się przy tym, co mówi Jurek. Ostatnie, mówisz tutaj 5-8 lat. Dobra, ostatnie powiedzmy 5-8 lat. Czy jesteście w stanie, tak teraz z pamięci, wymienić na przykład po 2-3 dobre role De Niro, Pacino, Hopkinsa, Hoffmana? No, takie rzeczywiście, które, ale zapadła w pamięć, rzeczywiście świetna sprawa. Troszeczkę tak nie bardzo dziś panowie sobie radzą. Jeżeli coś tam się dziś przebija, no to pojawia się, ale to nie jest nic takiego, żebyśmy obejrzeli i powiedzieliśmy, kurczę, ale on robi wrażenie. No oczywiście ja nie oczekuję, że nagle dostaniemy kolejnego Wściekłego Byka, prawda? Czy Ojca Chrzestnego, czy powiedzmy Say hello to my little friend, Człowieka z blizną i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście no, nie ma tych filmów aż tak dużo, jeżeli w ogóle są. I to mnie rzeczywiście martwi. Tutaj Jurek dorzuca, że Halle Berry i Sandra Bullock też odebrały swoje meliny. Halle Berry, pamiętam, że dostała chyba za Kobietę Kot, a Sandra Bullock nawet nie wiem za co. Leto też to dobry aktor, ale pierwszy Legion i Morbius to katastrofy. Zgadza się, no słuchajcie, Leto to jest facet, który też dostał Oscara za Dallas Buyers Club. Nominowany, świetny. Jeżeli pamiętacie go na przykład, był taki film z nim i z Nicolasem Cage'em, Lord of War. Bardzo mi przepraszam, ale nie widziałem go w Polsce, tylko widziałem go tutaj, nie pamiętam polskiego tytułu, o handlarzach bronią. I kilka innych propozycji były dobre. Potem na przykład dostajemy takiego Leto jak w Morbiusie, albo dostajemy go takiego Leto jak dostajemy Jokera w Legionie i to jest po prostu zastanawiamy się, what the hell? Przepraszam bardzo mój głos, ale jak widać mi się udziela. No, nie wiem, no po prostu coś w tym jest. Ja lubię Thomasa Iana Griffisa za rolę Terego Silvera. No proszę bardzo, ja nie pamiętam tej roli. Napisz, w jakim to było filmie. Pacino miał dobrą rolę w House of Gucci. No ale widzisz, też w sumie ten House of Gucci przeszedł bez echa, można byłoby rzec. I to jest, nie wiem, czy to jest, to pewnie się tak ładnie z angielskiego można powiedzieć, nazywa się ageism, że zestarzeli się i nie ma fajnych ról. No nie wiem, no kilku jest aktorów, którzy sobie dali radę.
Antony moim zdaniem dobrze wypadł w Rytuale, a myślę, że film Ojciec też mógł być dobrym. No proszę bardzo. Aha, Karate Kid 3, czyli tam się nazywał w ten sposób Thomas Ingerfield. All About Steve, taki tytuł miał film, za który Bullock dostała swoją malinę, nie znam polskiego tytułu, no ale to akurat, skoro malina była i nie zna tytułu, to nie znaczy, że raczej jest dobry film, więc to jest słabe. Słuchajcie, lecimy dalej. Najgorszy reżyser Machine Gun Kelly i Maud Sun za film Miłego Żalu. Film, którego ja w ogóle nie kojarzę. Tytuł oryginalny to jest Good Morning, nie Morning, tylko Morning, czyli żałoba. Świat gwiazdy filmowej Londona Clasha wywraca się do góry nogami, kiedy musi wybrać między swoją jedyną prawdziwą miłością, a rolą w dużym filmie. To jest komedia. No, patrz tutaj, kto wystąpi w tym filmie. Oczywiście Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, no też kojarzę, akurat nie z aktorskiej kariery, ale kojarzę ją. Dennis Rodman, proszę bardzo. Tom Arnold, chyba najbardziej znany, nie no, Megan Fox, tutaj widzę, że jeszcze Megan Fox jeszcze się pojawiła, ale filmu jako takiego nie kojarzę i chyba nie cierpię z tego powodu, jakoś nie ma tego rzeczywiście strachu. Dziękuję Ci, Ironku, jest po jeden, no. Robercik, weź się do roboty. Nie, Robercik nie gra, jest przecież kontuzjowany, co ja gadam. No dobra, dalej. Najgorszy scenariusz po raz wtóry Blondynka i tutaj chyba na ten moment mi się wydaje powiedzieć mi już wszystko, że no Blondynka to nie jest aż tak film zły, żeby nagle go nagradzać w tych, okej, w porządku, bo jeżeli droga kapituło Złotych Malin, Razzie Award, jeżeli stwierdziliście, że 365 dni nie jest tak złym filmem, żeby nie dostał maliny, no to tym bardziej Blondynka nie jest zła. No tak to, panie i panowie, jest, no więc o co chodzi, co nie? No i słuchajcie, 365 dni, nasz polski rodzynek w Hollywood, film nominowany do nagród wielu, no właściwie jednej, przegrał w kategorii najgorszy remake, sequel bądź zżynka z filmem Pinokio. Ale nie Pinokio Guillermo del Toro, bo wiadomo oczywiście, że ten jest klasowy, ale filmem Roberta Zemeckisa, gdzie w jednej z głównych ról, czyli w roli Geppetta wystąpił, co? Dobrze mówicie, Tom Hanks. Czyli czy idąc tym tropem można powiedzieć, że w ciągu jednej gali, w ciągu jednego roku Tom Hanks otrzymał 3 złote maliny? No jak najbardziej, no bo jest on jedną z 2 głównych postaci, prawda? Bo Benjamin i Evan Ainsworth, czyli Pinokio, no i on się rozkłada, prawda? A tu widzę, że w tym Pinokio i pojawił się przecież i Joseph Gordon-Levitt, czyli kolejny dobry aktor, Cynthia Elviro, jest Luke Evans, panie i panowie, Lorraine Bracco, więc są uznane nazwiska. Keegan Michael Key, dobry aktor, rzeczywiście charakterystyczny. I się okazuje, że nawet Robert Zemeckis, taki zawodowy aktor też potrafi dostać. Więc wydaje mi się, że pewne rzeczy są zakłócone. To już nie jest tak, że no okej, to jest opiniotwórczy, no bo wiadomo, że Pinokio oczywiście nie Del Toro, tylko Zemeckis jest uznawany za jeden z najgorszych filmów. No nie udało mu się. No ale widzicie, no jakoś tak to wyszło. I jest oczywiście również nagroda Odkupienia. Ona się pojawia co jakiś czas. Dla Colina Farrella tym razem od nominacji do najgorszego aktora w 2004 roku do bycia faworytem tegorocznych Oscarów. Nagroda Odkupienia ogólnie to jest o to chodzi, że jeżeli mamy aktora, który dostał jedną malinę, nominowany i tak dalej, potem się okaże, że ileś tam lat później chyba Eddie Murphy bodajże dostał w zeszłym roku, bo 2 lata temu, czy tam Adam Sandler za wystąpienie w dobrych filmach. W tym momencie jest Colin Farrell. No wiadomo, Duchy Inisherin nominowane są faworytem rzeczywiście, żeby zgarnąć te wszystkie rzeczy. Każdy film przy 365 dni to arcydzieło, a co dopiero Blondynka. No tym bardziej, że ja nie rozumiem. Ja się zgodzę. No, zresztą o tym mówiłem w recenzji, że jest trochę przerost formy nad materią, formy nad treścią przy okazji filmu Blondynka, że to nie jest film o Marilyn Monroe, to jest ekranizacja książki. No ale jeżeli ktoś, to tak samo jak mówiłem o Elvisie, jeżeli weźmie ktoś powie o Elvisie tylko i wyłącznie o Elvisie, no nie jest tylko i wyłącznie o Elvisie. No. Jeżeli takie tuzy, gdyby Patrycjusz Wegeta stwierdził, że jego film będzie na przykład dystrybuowało Netflix, HBO albo Disney na przykład, no to miałby szansę na malinę, bo może by się sprzedało. A tutaj nawet on jest tak świetny, że nie ma szans. I tutaj się zgodzę jak najbardziej. Mój bohater Clint Eastwood ma 0 złotych malin, 0 nominacji, bo to jest zawodowy koleś.
Stallone też chyba dostał zieloną malinę, ale teraz nie potrafię sobie przypomnieć z jakim. Złotą malinę. Tak, on dostał kilka złotych malin, mi się wydaje. Pamiętam Farrella z Daredevila z Affleckiem, gdzie był tragiczny, a teraz ma się tak świetnie jak rolę Pingwin w Batmanie czy Duchu Niszczyny. Nawet jeżeli pamiętasz, taki film był, chyba Budka telefoniczna był polski tytuł, czy tam Telefon, gdzie tak naprawdę akcja się toczyła tylko i wyłącznie przy budce telefonicznej, no i on zgadał z facetem, gadał tak naprawdę z Kieferem Sutherlandem i tam rzeczywiście tak to się jakoś toczyło. No, są różne ludziki. Są różne filmy, aż zobaczymy za co i ile nagród dostał malinowych Sylwek Stalowy, bo tutaj skoro piszecie, to ja już patrzę, już sprawdzam. BAFTA Academy, on ma dużo różnych fajnych nagród, słuchajcie, to nie jakieś takie wymyślne, ale i Critics Award i tak dalej, no więc oczywiście nie wspominając o nominacjach do Oscara. Gdzie są? Czy to będzie pod R pewnie, bo to jest R Razzies Award. Tak, słuchajcie, już wam mówię, szybciutko będziemy o ja cię kręcę, ale od tego lecimy od początku. Powiem tylko za filmy, które Sylwek dostał Złote Maliny, więc słuchajcie, Rhinestone z 84, to jest ten film, gdzie on się tam uczy śpiewać. Więc to dostał za rok 4 nominowany. Zwycięzca za najgorszego aktora za Rambo 2 i Rockiego 4, najgorszy reżyser za Rockiego 4, najgorszy scenariusz za Rambo 2. Współdzieli ten scenariusz m.in. z Jamesem Cameronem. Nominowany za Cobrę, nominowany za Over the Top, czyli ponad szczyt, nominowany za Rambo 3. Zwycięzca, najgorszy aktor Rambo 3, nominowany za Osadzone oraz Tango i Cash. Zwycięzca, aktor dekady, więc dostał. Nominowany za Rockiego 5, nominowany za Oscara, taka komedia była, dostał Złotą Malinę za Stój, bo mamuśka strzela, nominowany za Na krawędzi, dziwne, naprawdę dziwne, bo całkiem przyzwoite kino akcji, nominowany za Specjalistę, zwycięzca, najgorsza para ekranowa razem z Sharon Stone za Specjalistę, nominowany za Zabójców oraz Sędziego Dredda, nominowany za Tunel, nominowany za Alan Smitey Movie, zwycięzca, najgorszy aktor wieku, nominowany za Dorwać Cartera, nominowany za Driven, razem najgorsza para ekranowa razem z Bartym Reynoldsem współdzielą, także no po prostu dobrze. Zwycięzca, najgorszy aktor drugoplanowy za Spy Kids 3, nominowany za The Expendables, nominowany za Bullet to the Head, Escape Plan i Grudge Match. O ja cię kredzę, dużo tego. Zwycięzca From All-Time Crazy Champ to Award Contender for Award. Aha, nagrodę, dostał nagrodę odkupienia w 2016 roku, że od osoby, która miała najwięcej nagród do tego, że był nominowany do Oscara przy okazji Creed'a. I dalej, nominowany do nagrody za Rambo Ostatnia Krew i nominowany w zeszłym roku za Samarytanina. Więc Sylwek Stalowy ma tego mnóstwo, najwięcej jak tutaj właśnie czytamy, no ale to mnie akurat może nie śmieszne, ale tak jakoś tak jest. Vegeta powinien dostać nie jedną malinę, a cały koszyk od razu. Tak, wysłać go tam na malinobranie, niech siedzi. I dokładnie, ja mu będę chciał wręczyć, jeżeli droga Akademio Złotych Malin, jeżeli oglądacie Razzie Award, pick me, ja mu chcę dać. Misio pisze, ja byłem w kinie na Elvisie, to chciałem wyjść po pierwszej godzinie, jestem ogromnym fanem Elvisa, ale ten film w mojej opinii to tragedia. Bardziej opowiada o jego agencie niż o jego twórczości. Zgadza się, on opowiada o agencie głównie, no ale Elvis się tam jeszcze pojawia. Matko Boska, jeden z moich ulubionych aktorów, tyle Złotych Malin. Tak, zgadza się, Sylwester Stallone ma ich po prostu całe mnóstwo, kolekcjonuje, więc pewnie mógłby sobie stawiać. Vegeta powinien dostać całą plantację malin. W ogóle do Niemiec normalnie, jak jeździło się na truskawki, będzie, gdzie jedziesz? Jadę na maliny do Vegety. Będzie tak jak najbardziej. Vegeta powinien dostać Złotego Muchomora za całokształt twórczości. Sandra Bullock zdobyła malinę, a potem odebrała Oscara, także zdarza się najlepszy. No oczywiście, że tak. Jak dla mnie, dobrze wiecie, Oscary już od lat 90., kiedy to wmieszał się że tak powiem, w całą tą zabawę Miramax, nie są przyznawane od tego czasu najlepszym filmom, tylko najlepiej rozreklamowanym. W tym momencie
w tym momencie jest nawet tak, że dawni krytycy dostawali tak zwane DVD screenery, czyli dostawali, no nie mam tutaj pod ręką żadnej płyty, więc wam nie pokażę, dostawali płytę i tam na przykład było to, że wiadomo, że to jest, umówmy się, blondynka na przykład, obejrzyj. Teraz w tym momencie jest, żeby zrobiło ekologiczne, żeby był też łatwiejszy dostęp, to jest wszystko na platformie VOD. On tam się tylko loguje, wpisuje Marcin Skruch, wpisuje hasło Patryk Wega na prezydenta 12 i sobie ogląda i nie ma problemu, prawda? No ale to jest wszystko teraz pozmieniane i od kiedy właśnie Weinsteinowie się wmieszali, dużo filmów, które jak taki film jak Zakochany Szekspir mógł dostać tyle nagród, to jest niepojęte po prostu. No ale dokładnie wiecie, jak to jest. Przypominam, panie i panowie, że która teraz jest u mnie, dochodzi 10, czyli u was 11, więc za mniej więcej jakieś 2 godziny widzimy się przy Oscarach. Ten odcinek przekieruje was bezpośrednio na Oscary, więc jeżeli jeszcze nie daliście przypomnienia na tamtym odcinku, to będziecie mieli możliwość, jak tylko się ten skończy, to będzie od razu dane wam. A Blanka złotą kubkę nawiązuje do tego, co do tego wiele gwiazdek robią w Dubaju. No, dobrze, że kubkę, a nie dupkę, co? Ja naprawdę, może ja nie powinienem krytykować, bo ja, no, oprócz tego, że widziałem ten jeden film 365 dni, nie widziałem pozostałych, a także nie czytałem żadnej książki, więc nie powinienem, ale ja tam akurat wolę trzymać się w klimatach innych. O, widzicie, nie tylko zapomniałem przypomnieć o Oscarach, ale teraz mówię, Barcelona wygrała 1-0, gol anulowany. Dobrze, okej, w porządku, dziękuję bardzo. Ewelina Kasiuba, która była u nas pisarka, która była u nas jakiś czas temu na kanale, właśnie mogę teraz ten baner malinowy wyłączyć, która była jakiś czas temu na kanale. W przyszłym miesiącu albo w maju ma się pojawić jej druga książka, więc możemy się spodziewać spokojnie jej wizyty tutaj. Również Karolina, która była ze swoją książką, również wydaje drugą, więc będzie rzeczywiście poważnie. Przypominam, że też niedługo ruszają zdjęcia do kolejnego filmu naszego gościa, który jakiś czas temu był z nami. Będziemy oczywiście mówić o tym filmie. Nie zapominajmy oczywiście o filmie na podstawie twórczości Kena Carpentera. Mamy może nie ekskluzyw, ale będziemy mieć dużo rzeczywiście informacji, więc jest w porządku. Ten jeden film wystarczy? Oj, zgada się, zgada. Tym bardziej, że słuchajcie, ja wam obiecałem Micha Szczepańskiego na kanale, kiedy to będę miał już obejrzany ten film właśnie Niewidzialna wojna, ten, tak, Patryka Wegi, i znalazłem w Polsce chyba na Kanal Plus Online on jest, a że akurat mam wykupiony VPN, bo teraz kręcę odcinki właśnie o tych platformach VOD, jak właśnie Amazon Video Prime, jak Sky Showtime, niedługo będzie oczywiście HBO Max, co tam jeszcze jest, Player i tak dalej, więc będę oglądał, postaram się może nie w przyszłym tygodniu, ale w ciągu najbliższych 2 tygodni obejrzeć Niewidzialną wojnę. No i wtedy zaproszę Michała i pogadamy, ale to będzie naprawdę, słuchajcie, muszę odpocząć, czyli za tydzień live z gościem. Jest pomysł i jeżeli się zgra wszystko, to będziecie niesamowicie zaskoczeni. Bo to naprawdę jest taki gość, którego starałem się na ten kanał zaprosić już od kilku lat. Ostatnio miał się gość pojawić przy okazji odcinka charytatywnego, świątecznego. Nie dało się, ale powiedział: słuchaj, nie ma problemu, teraz nie można, ale później jak najbardziej nie ma problemu. Więc jeżeli się wszystko zgra, to będzie w porządku. Ale rzeczywiście Oscary się skończą, można będzie odpocząć i śmigamy, lecimy dalej i będziemy oglądali. O, proszę bardzo, Sky Showtime się pojawiło, elegancko. Tylko przypomnę, panie i panowie, jeszcze na Kanal Plus Online wchodzą wszystkie produkcje Wegi w formie miniseriali. Aha, ale tam też właśnie widziałem, że jest ten film, także można to obejrzeć. Marcin, myślałeś kiedy o zrobieniu jakiegoś filmu sci-fi? Brakuje takiej w polskiej kinematografii. No właśnie Piotr Nowak, o którym mówiłem wcześniej, w marcu rozpoczyna zdjęcia do tegoż projektu sci-fi i to rzeczywiście zawodowe. Jak mówiłem już, może się uda nawet objąć jakiś patronat. W każdym razie będziemy mieć rozmowy z aktorami, rozmowy z twórcami, zdjęcia z planu i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy, jak to będzie. Przypominam, panie i panowie, widzimy się niedługo na live z okazji Oscarów. Możecie wrzucić sobie na Now TV za darmola, możecie obejrzeć na Kanal Plus Premium Online, coś tam zapłatne, albo tutaj jeszcze raz przypomnę, Misio wrzucił wcześniej informację, że jeżeli oglądacie ten odcinek i mieszkacie w USA,
to można obejrzeć na IPTV na kanale USA ABC. Także to są wiadomości sprawdzone, możecie wrzucać, wbijać, a my w tym momencie, panie i panowie, kończymy. Widzimy się za jakieś niespełna, za 1,5 godziny, umówmy się. Widzimy się znowuż na live, tylko ja muszę coś zrobić z moim gardem, żebym dawał radę z wami pogadać. A w tym momencie to już wszystko. Dziękuję za wszystkie łapy, wszystkie suby. Jesteście niesamowici. Do zobaczenia za tydzień albo za 1,5 godziny. To już zależy od was. Cześć.